Głędowy cias na Kasiebach. Jemom namiono Artur Jabłońscy, ejem Kasiebom. Opowiem wam o kaszubskich godach. Głedama nazywamy okres od 24 grudnia do 6 stycznia. To jest od Wigilii Bożego Narodzenia do Święta Trzech Króli. Gody to jest czas przenikania się tradycji chrześcijańskiej z znacznie starszymi przedchrześcijańskimi obrzędami i zwyczajami. Te stare tradycje związane są przede wszystkim z czczeniem sił natury występujących w przyrodzie. W Wigilię Bożego Narodzenia dzień zaczyna się od sprzątania i strojenia choinki. To musi się wydarzyć. Cała rodzina zbiera się razem, śpiewa kolędy i zaczyna stroić bożonarodzeniowe drzewko. Podobno przed choinką, która jest zwyczajem, który trafił do nas z Niemiec, stawiało się w rogu pokoju snop zboża, ale tego zwyczaju już nawet najstarsi Kaszubi nie pamiętają. Po zachodzie słońca w Wigilię kaszubskie rodziny, tak jak większość chyba rodzin w Polsce, zasiadają obecnie do wspólnego stołu, by spożyć uroczystą kolację i złożyć sobie życzenia przy dzieleniu się opłatkiem. Doma. Nie zawsze tak było, że zasiadaliśmy na Kaszubach do stołu wigilijnego. Po prostu jadło się zwykłą kolację, nie była ona uroczysta. Ta tradycja wigilii, uroczystej kolacji z tymi wszystkimi 12 daniami i tak dalej, to pojawiła się dopiero w latach 20. XX wieku, ponieważ wcześniej Kościół na Kaszubach, katolicki Kościół na Kaszubach był pod wpływem Kościoła niemieckiego i takie zwyczaje jak wigilijna kolacja nie były znane. Nie były one znane jeszcze długo, bo bodaj do lat 80. minionego wieku w niektórych domach jeszcze nie jadało się kolacji wigilijnej. Ja na przykład pamiętam z własnego dzieciństwa, które przypadło na lata 70., że gdy na niebie pojawiła się pierwsza gwiazda, to nie czekaliśmy na kolację, ale na gwiazdora. Tę tajemniczą postać, do której za chwilę wrócę, często poprzedzała w wigilijny wieczór wizyta korowodu maszkar, po kaszubsku nazywanych paneszkami. Ja mu daję jedno, ale krótkie pytanie. Chce to wam ile wioska? Paneszki uosabiają siły natury, ale też każą pamiętać o świecie zmarłym. Każda z postaci tego korowodu ma swoje symboliczne znaczenie. Najbardziej tajemniczy jest jednak wspomniany już gwiazdor. Czasem przychodził on w towarzystwie paneszek, ale często też przychodził do domu sam. Gwiazdor dla grzecznych miał prezenty, a dla niegrzecznych rózgę. Są ty grzeczne dzece!
A rozumieje ta wagadoc po kaszepskły? A kto nie był grzeczny? Nie gadać, ten nie był grzeczny. Nie, to by dobrze, słuchajcie, wzery. A rozumieje ta was o przeżegnać? No se dawy. Nie, to są dobre kaszepscy dzece i wam rzeka. Ja mam dla mojej daręci przeniosły. Iwe, gwiazdor przeniósł wam daręci. Zeryta, co i ty mum? Gdy już ucichną odgłosy paneszek i radość z prezentów od Gwiazdora, kaszubska rodzina w oczekiwaniu na pasterkę w kościele o północy śpiewa kolędy. Dawniej śpiewano je najczęściej po niemiecku. Stille Nacht, o Tannenbaum. Pamiętam, jak nucił je mój chrzestny ojciec, często też grając przy tym na organkach. Z czasem zagościły do naszych domów kolędy polskie, a jeszcze później i te kaszubskie, które podbijają serca coraz to większej liczby rodzin. Czemu tu hedzy śpiewają weszły ciemne noce? Czemu nudzy spać nie dają, płecą sziro płece? Wnet anieli sam zdecele gloria śpiewają. Łepon Jezus stał narodził, by nas grzechu zbawić. Łepon Jezus stał narodził, by nas grzechu zbawić. Stają pasterze, co rekli, łeb puszczają trzodem. Do Betlejem łebie żele niosą darem miodem. Tu we żółtku zechciały znak daje rączkama. A to pierwszy pastusz kłębie prześle za nią kama. A to pierwszy pastusz kłębie prześle za nią kama. Pastusz kłębie prześle za nią kama. Święta Bożego Narodzenia trwają 2 dni, 25 i 26 grudnia. Pierwszy dzień spędza się raczej z rodziną w domu, ale już drugiego dnia odwiedza się najbliższych, odwiedza się przyjaciół, żeby razem świętować. Przez całe gody należy świętować. Nawet prania nie wypada w tym czasie robić. I tak do Sylwestra, z którym też związane były ważne obrzędy. Posłuchajcie. Jojo, to je Sylwester. Sylwestra gburze śledywni w Łegród, aby wsyt ze Złynuśka. Stywale przed kłyźdym drzewa, złenile, egdale. Jędrzny jabłka, jędrzny kraści. Śle uto, co by to w nowym roku dalo dobry brzyd. We zys rebyce, ti złenile na strundze, co miało zbudzec rebę, edacji ma full jadra ne chrip. Jak można zauważyć, tamtą świąteczną opowieść nagrywałem w 2014 roku. Minęło 11 lat. Cóż, czas leci. Ale wróćmy do Sylwestra. W sylwestrową noc działy się rzeczy dziwne. Niejeden gospodarz rano znajdywał swój wóz na dachu stodoły albo bramę wystawioną z zawiasów odnajdywał gdzieś daleko w polu. Dzisiaj już nikt sąsiadom raczej takich psot nie czyni. Nowy rok był senny jak chyba wszędzie, ale w starych porzekadłach odnajdziemy nadzieję na lepsze dni, która wyraża się w stwierdzeniu: w nowy rok dzień jedlekszy łe kurzy krok. W nowy rok dzień dłuższy o kurzy krok. No i tak
oby do Trzech Króli. Przez cały tydzień od Nowego Roku do Trzech Króli idę spotkać na siasejach dzece młodych przez obleklych zanych trzech. Kacpra, Melchiora i Baltazara. Ci śpiewają głodowe piesnie i mają w rękach siopka. Figurci w źlubku przedstawiają zdrzadnia narodzenie Pana Jezusa w towarzystwie pasterzów i bedelka. Ledze dywają Tima Króla ma jakieś drobne pieniądze, poradetków. Tamto nagranie przygotowane było specjalnie dla dzieci z baskijskiej szkoły w Bastan i Kastola. Mam nadzieję, że zrozumieliście to, co opowiadałem po kaszubsku, a jeśli nie, to mogliście sobie przypomnieć wasz angielski. Kolędowanie Trzech Króli to już ostatni zwyczaj, o którym chciałem wam opowiedzieć w ramach tej całej opowieści o Kasiepsie Głedach, świętowaniu okresu Bożego Narodzenia. Cóż, zostało mi tylko pożegnać się z wami i życzyć wam wszystkich belnych Głedów.